Dzień dobry, witam Was serdecznie. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia. Znowu się spotykamy. Dzisiaj znowu mam coś Wam do przekazania. E, Starzy bywalcy wiedzą, że kanał jest poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Chodzi tutaj o wiele dziedzin, które mają wpływ na nasze zdrowie, na naszą sprawność, na naszą wysoką odporność. I o to wszystko powinniśmy dbać we własnym zakresie, a nie korzystać za każdym razem z pomocy medyków, bo to byłoby bez sensu. Tylko w sporadycznych wypadkach powinniśmy to robić. Natomiast cała reszta należy do nas. To my podejmujemy decyzje. I w związku z tym jest ogromna potrzeba wzrostu świadomości zdrowotnej, ale ten wzrost może się odbywać jedynie poprzez po prostu wiedzę, poprzez to, że zwiększa się nasza wiedza i dzięki temu możemy o siebie zadbać, możemy podejmować decyzje albo w ogóle nie podejmować żadnych decyzji. O czym dzisiaj, kochani? Dzisiaj, zgodnie z tytułem, syndrom niedoboru pola magnetycznego. Dzisiaj na tapecie inna moja książka, bardzo obszerna, więc faktycznie ona istnieje, że tak powiem, i krótko postaram się szybko, przechodzę do cytatu. Więc na czym polega syndrom niedoboru naturalnego pola magnetycznego? Ewolucja organizmów żywych, mikroorganizmów, roślin, zwierząt i ludzi przebiegała w obecności pola magnetycznego Ziemi, trwała eony lat. W tym czasie kształtowały one swoją strukturę i budowały m.in. układy odpornościowe. Ziemskie promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym tłem warunkującym życie. Stanowi więc jednocześnie układ odniesienia dla sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Od 2000 lat ziemskie pole magnetyczne systematycznie słabnie. W ciągu ostatnich 500 lat Ziemia straciła 50% swego naturalnego potencjału magnetycznego. Z tego w okresie ostatnich 150 lat około 8 do 10%. To naraża nas na między innymi zwiększone dawki promieniowania kosmicznego. Każdy z nas jest przez cały czas prześwietlany falami elektromagnetycznymi, niestety w coraz większym stopniu pochodzącymi ze sztucznych źródeł. Elektromagnetyczny ekosystem jest więc coraz bardziej przekształcany przez człowieka, który przestrajając energetykę środowiska, ingeruje w czynniki geofizyczne i geochemiczne. Według niektórych badaczy natężenie sztucznych pól magnetycznych w średnim co do wielkości polskim mieście wzrosło przez ostatnie 50 lat ponad 200 milionów razy. Powtórzę, ponad 200 milionów razy. Wraz z malejącym natężeniem pola magnetycznego Ziemi oraz narastającą lawinowo ilością smogu elektromagnetycznego, a jest to jedno z największych i najniebezpieczniejszych wrogów naszego zdrowia, w organizmach pojawia się syndrom niedoboru pola magnetycznego. Następstwem tych zjawisk jest wzrost ilości tzw. chorób cywilizacyjnych, a także innych zaburzeń. The Japan Medical Journal opublikował 4 grudnia 1976 roku, a więc policzcie kilkadziesiąt lat temu, doniosły artykuł Syndrom braku pola magnetycznego i leczenie magnetyczne autorstwa doktora medycyny Kyoichi Nakagały, dyrektora kliniki Isuzu w Tokio, zaliczanego do czołowych światowych autorytetów w sprawach magnetyzmu i jego leczniczego oddziaływania. Jest on twórcą nauki o syndromie niedoboru pola magnetycznego. Objawia się ten syndrom bólami kręgosłupa, sztywnieniem ramion, bólami pleców i karku, lumbago, bólami w klatce piersiowej niewiadomego pochodzenia, obstrukcją, chronicznym bólem i zawrotami głowy, bezsennością, ogólnym znużeniem, depresją, problemami ginekologicznymi i tym podobnym. Dr Nakagawa stwierdził, że do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego niezbędne jest poddawanie pacjentów z symptomami niedoboru energii magnetycznej działaniu impulsów magnetycznych o specjalnie dobranych parametrach. Osoby takie odczuwają znaczną poprawę samopoczucia, objawy choroby ustępują. Polscy uczeni, profesorowie Aleksander Sieroń i Wojciech Wesołowski udowodnili, że natężenie pola elektromagnetycznego powyżej 1 kV na metr i częstotliwości 50 Hz może powodować zaburzenia w pracy układu wydzielniczego,
krążenia i nerwowego. Również praca mózgu może ulec zakłóceniu, jeśli przez dłuższy czas jest on poddawany działaniu pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz, nawet małej mocy. Zwiększone promieniowanie wywołuje także mutację DNA, uszkadza lub przekształca tkanki. Objawia się to na przykład zwiększeniem rozmiarów organizmów, tak zwanym olbrzymieniem, postępujące z generacji na generację. Podsumujmy, niedobór naturalnego pola geomagnetycznego w połączeniu z narastającą ilością nienaturalnych pól elektromagnetycznych może prowadzić do zmian morfologicznych i patomorfologicznych organizmów, a więc chodzi o wady wrodzone i anomalie genetyczne, zaburzeń hormonalnych i enzymatycznych, powstawania zmiennego ciśnienia krwi, chronicznego stresu, gwałtownych zmian nastrojów od agresji do euforii, stanów depresyjnych i apatii, syndromu stałego zmęczenia, rozkojarzenia więzi psychosomatycznej, zespołu nerwicy mikrofalowej, białaczek, uszkodzeń układu sercowo-naczyniowego, również zwolnień rytmu serca, dysfunkcji układu immunologicznego, uszkodzeń w układzie nerwowym, uszkodzeń chromosomów i zaburzenia podziału komórek, patologii ciąży, zmniejszania się płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, poronień i rodzenia martwych dzieci, zaburzeń snu, zwiększonej podatności na nowotwory, przewlekłych bólów głowy, choroby Alzheimera, zakwaszenia organizmu. Chodzi tu o kwasicę metaboliczną niskiego stopnia wewnątrz i międzykomórkowych oraz ogólnych zaburzeń metabolizmu. Takie są skutki syndromu braku naturalnego pola magnetycznego Ziemi, kompatybilnego z ludzkim ustrojem. Czy nie mamy żadnych możliwości przeciwdziałania temu? Mamy. Po prostu należy dożywiać organizm, czyli suplementować organizm polami magnetycznymi. Ja właśnie też w tej książce tutaj wyjaśniam, jak suplementować organizm polami magnetycznymi i jakie mamy po prostu korzyści zdrowotne z tego tytułu. Także należy korzystać z urządzeń nie tyle magnetoterapii szeroko pojętej, ale raczej magnetostymulacji, magnetorelaksacji, czyli urządzeń, gdzie są stosowane pola o znacznie niższych natężeniach, dlatego że sygnały bardzo słabe oddziałują znacznie silniej niż sygnały mocne. Były na ten temat Nagrody Nobla dotyczące tego tematu, ale to o tym powiemy sobie może w innych okolicznościach. Oprócz tego wyjaśniam to doskonale w tych moich po prostu książkach. Tutaj i w 2 tomach biomagnetyzmu zapraszam do naszego sklepu internetowego www.januszdabrowski.pl. Link znajdziecie, więc można zawsze zapatrzeć się w książki. I oczywiście proszę o wsparcie, lajki, suby i tak dalej, i tak dalej. Do widzenia, do zobaczenia, do następnej audycji. Cześć, trzymajcie się, najlepszego Wam życzę.